kolejnym odcinku naszego podróżniczo-rozrywkowo-edukacyjnego vloga zapraszamy Was na przejażdżkę najpiękniejszą trasą kolejową na świecie, która wiedzie przez Ella, Norelia, Kandy i do Colombo. Dokładnie. My robimy całą trasę 261 km, ale zanim zobaczycie te widoczki, które my już oglądamy, zobaczcie, co działo się u nas przez ostatnie kilka dni. I widzimy się za chwilę z powrotem w tym właśnie pociągu. Zaczynamy w sercu Kandy, czyli na dworcu autobusowym. A Kandy to stolica prowincji centralnej, jedno z najpopularniejszych miast na Sri Lance i to będzie też nasze miejsce wypadowe na kilka kolejnych, jakże interesujących atrakcji lankijskich, które oczywiście zobaczycie w tym odcinku nowego vloga Jestem tu. Zapraszamy! W Kandy znajduje się też jedna z najważniejszych buddyjskich świątyń na Sri Lance. Świątynia Białego Zęba, bo znajduje się tutaj ząb Buddy. A nie złotego? Białego. Niestety oczywiście zęba nie można zobaczyć, bo jest on niby gdzieś schowany w podziemiach. W każdym razie wspinamy się na górę, żeby zobaczyć ten słynny pomnik Buddy. A może i uda się zobaczyć ten ząb. Oprócz zdjęcia butów obowiązkowo także trzeba zakryć seksowne nogi. Okazało się, że oprócz seksownych nóg trzeba też przykryć seksowne ramiona, także ja też dostałem przykrycie. Antonia też, żeby nie było. Idziemy oglądać tego Buddę. Tomas, co wiesz o tej budowli? Dowiedzieliśmy się, że ta budowla jest 2 lata młodsza ode mnie, ponieważ jej inauguracja odbyła się w 1993 roku, a budowla rozpoczęła się 20 lat wcześniej. Tak, tego oto Buddy, który już po zobaczeniu Buddy z Leszan nie robi aż takiego wrażenia. Tym bardziej, że nie zobaczyliśmy zęba, więc no, pozostaje się tylko delektować widokami. Jedziemy do Pidurangala? Nie. Jedziemy właśnie do Pidurangala. Braliśmy się na małego tripa na północ z Kandy, do dwóch miejscowości, Dambula i Pidurangala. Padliśmy właśnie ofiarą zmowy tuk-tukowo-autobusowej, o której mówiłem w poprzednim odcinku. Czyli musieliśmy zmienić autobus z jednego na drugi i jak podjechał ten właściwy, to kierowca autobusu powiedział nam: nie, to nie jest ten autobus, musicie czekać na następny, czyli weźcie tuk-tuka. Przeszliśmy 100 metrów, doszliśmy do dworca autobusowego i okazało się, że oczywiście to był ten autobus i musimy czekać pół godziny na następny. W każdym razie jedziemy oglądać jakiś super niesamowicie wielki kamień. Pidurangala Rock, z której będziemy mieli widok na Sigiriya. Sigiriya, inaczej zwana Lion Rock,
była pierwotnie wybudowana w kształcie lwa, ale głowa mu odpadła, dlatego teraz została wielka skała. Niestety wybraliśmy opcję Cheap Bastard, ponieważ wejście na tą skałę tutaj, wejście na skałę kosztuje $30, więc kurde, no skandalicznie. Niby to nie jest jakiś super wielki dramat, ale no wolimy to wydać na jakieś inne ciekawsze rzeczy. Jedzenie. Także, tak jak Kasia mówiła, idziemy na inną skałę, z której będzie widać drugą skałę. Ledwo weszliśmy na górę, poszła seria obowiązkowych selfiaczków i już zbiera się na jakąś potężną ulewę. Nie wiem, na ile widać tutaj, ale po prostu widzimy na horyzoncie, jak się zbliża linia deszczu. Prawdopodobnie będzie tu za jakieś 20 sekund już zaczyna kropić, także idziemy się schować, wszyscy się ewakuują. Tomasz ćwiczy hiszpański język, bo schowaliśmy się pod skałką z hiszpańską parą, która przyjechała na wakacje. No czekamy, aż przestanie padać, żeby móc stąd zawinąć. Przydało się na coś słuchanie przez ostatnią godzinę tylko i wyłącznie języka hiszpańskiego i rozmawianie o katalońskiej niepodległości, bo się okazało, że państwo Hiszpanie mają swojego tuk-tuka i za free mamy transport do następnego miejsca. Ale ja nie wiedziałam, że oni mają swojego Czy to nie jest tuk-tuka. Nie bogactwo? robiłam tego interesownie. Jak to nie? Na bank. No przecież teraz się dowiedziałam. I korzystając z hiszpańskiego transportu dojechaliśmy do Złotej Świątyni. A dlaczego jest złota? Dowiecie się już za chwilę. I odkrywamy zagadkę wszechświata. Dowiadujemy się, dlaczego Golden Temple jest nazywana Golden Temple. Czam? Bo jest złota. Witamy z powrotem na pokładzie krajobrazowego pociągu na trasie. Ella, Norelia, Candy, Colombo. Tak jest, zrobiliśmy już jakieś 40 km, czyli minęły 2 godziny. Pojedziemy tutaj jakieś 20 km na godzinę. Trasa, trzeba przyznać, jest naprawdę przepiękna. Czujemy się, jakbyśmy byli w jakimś bajkowym świecie, w Narni. Wszędzie jest zielono, wzgórza. Jest pięknie, Marcin, wsiadaj! Ale by odjechał. Tak, jest pięknie, wzgórza, pola herbaciane, naprawdę no, zupełnie inny świat, jak w bajce, tak jak to się powiedziała. Zresztą za chwilę zobaczycie, jak to wszystko wygląda, bo my jedziemy dalej rozkoszować się widokami i Was też z tymi widokami zostawiamy. Jedziemy tym razem nie pierwszą, a drugą klasą, także nie mam już pełnego bogactwa, a to dlatego, że Pierwsza klasa była cała zarezerwowana i
niestety bilety trzeba rezerwować z wyprzedzeniem minimum 3-tygodniowym. Z tego co widzieliśmy w Kolumbii. Tak jest. Ale tak naprawdę nie ma co narzekać. Mamy rezerwację. Jeśli chodzi o cenę, to akurat tak jak cały transport na Sri Lance kosztowo jest bardzo opłacalny, tak tutaj jest trochę drożej, bo zapłaciliśmy tylko 600 rupii za osobę. 600 rupii, czyli 15 zł. Za 270 km. Także i tak jest. Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony koleją, która nas tutaj wiezie. 260 km. Bałem się, że to będzie jakiś dramat, bo jechaliśmy już wcześniej krótkie dystanse, między innymi z Colombo do Galle pociągiem i no nie było to za przyjemne, więc bałem się, że to będzie dramat na takim dystansie, szczególnie, że jedziemy 7 godzin. A tu się okazuje, że pociąg jest w lepszym stanie niż niektóre pociągi DLK. W takim pociągu mamy 3 klasy, czyli trochę inaczej niż u nas. Pierwsza i druga klasa, no to wiadomo, pierwsza klasa najdroższe bilety, mimo wszystko tanie jak dla nas, ale schodzą jak świeże bułeczki, to jest dosłownie kilkanaście miejsc. Potem mamy drugą klasę, która także jest w pełni rezerwowana. No i trzecia klasa, czyli coś, czego u nas nie ma. Pełna samowolka, nie ma rezerwacji. Kto pierwszy, ten lepszy. Jak nie masz miejsca, to stoisz, a jak nie masz gdzie stać w wagonie, to stoisz tak jak ja w drzwiach. Tylko że ja to oczywiście robię z przyjemności, a niektórzy muszą to robić przez 7 godzin, bo nie mają po prostu gdzie stanąć. Czekajcie, gdzie jest Antonina? Coś mi ostatnio tutaj marudziła, że chce coś nagrać, chce coś powiedzieć. Nie wiem. Dojechali do Kandy. Ja jadę dalej, a Bartek zostaje. Tak, rozdzielamy się tak już. Przyjechaliśmy, nawet nie przyjechaliśmy jeszcze połowy drogi, a jedziemy już 6 godzin, więc 7 godzin w planie wypali, będziemy jechać jakieś 15. Najładniejsza trasa to była właśnie z Elle do Kandy, także my się już z Wami żegnamy i jedziemy dalej w 7-godzinną podróż z Kandy do Colombo, skąd widzimy się w następnym odcinku vloga. Jestem tu.